Szanowni widzowie, z okazji 5. urodzin naszego portalu zapraszamy Was do wspólnego świętowania. 27 września organizujemy urodzinowy kongres pod tytułem Wielka Polska 2.0, na którym zaprezentujemy manifest redakcji Nowego Ładu pod tytułem Nowy Ład o Polsce i polskości w XXI wieku. Przygotowaliśmy również 3 panele dyskusyjne powiązane z naszym manifestem. Wspólne świętowanie zakończymy wieczornym bankietem. Szczegóły w formularzu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia. Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj po raz kolejny mam wielką przyjemność rozmawiać z redakcyjnym kolegą Rafałem Bucą. Witaj, Rafale. Cześć, Kacprze, i witam wszystkich naszych widzów. A porozmawiamy na temat zabójcy Charlie'ego Kirka, ponieważ mamy już bardzo jednoznaczne informacje, kim ten człowiek był, ale także szerzej na temat znaczenia tej zbrodni, która miała miejsce kilka dni temu. Widzimy także kolejne zapowiedzi prezydenta Trumpa, wiceprezydenta Vance'a dotyczące tego, że chcą rozprawić się ze strukturalnymi siłami, które ich zdaniem odpowiadają za śmierć Kirka. Wiceprezydent Vance mówił tutaj m.in. o George'u Sorosu, o skrajnej lewicy finansowanej przez miliarderów, jak to się wyraził. No i zastanowimy się właśnie nad odpowiedzialnością za tę zbrodnię, która niewątpliwie wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi, ale także jej echa docierają do nas, do Europy, do Polski. No i nad jej znaczeniem także w perspektywie kolejnych lat. Czy może to być taki ważny moment w historii Stanów Zjednoczonych? Jak wiemy, w historii tego kraju mieliśmy, ale nie tylko tego kraju, mieliśmy takie zabójstwa polityczne, które naprawdę zapisywały się w historii, naprawdę wpływały na bieg dziejów. Rafale, minęło już kilka dni od śmierci Kirka, ale my też chcieliśmy się wstrzymać z komentarzem, żebyśmy mieli pewność, kto jest za to odpowiedzialny i żebyśmy widzieli także, co do tej zbrodni prawdopodobnie doprowadziło. Jakie są Twoje refleksje na ten moment, Rafale? Tak jak Kacper powiedział, chcieliśmy się wstrzymać, żeby nie komentować tego od razu, kiedy jeszcze te informacje o osobie, która popełniła tę zbrodnię, były niepewne. Teraz już wiemy chyba wystarczająco dużo, by móc jednoznacznie powiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny, kto dokonał morderstwa i w dodatku, jakie też były jego afiliacje ideologiczne, bo na ten temat było wiele przekłamań. My postaramy się rozbić te bańki dezinformacji, ale warto też, mówiąc w ogóle o Charlie Kirku, o przemocy politycznej w Stanach Zjednoczonych, o szoku, którego właśnie doznały Stany Zjednoczone, przypomnieć, że to był taki dwutakt, że to były 2 duże ciosy w Stanach. Po pierwsze, przed jeszcze Charliem Kirkiem, przed morderstwem na nim, no to mieliśmy do czynienia z dużą falą medialną, doniesień medialnych na temat morderstwa ukraińskiej modelki, 23-letniej, która bez żadnego powodu została zaatakowana przez Afroamerykanina, który siedział za nią w komunikacji publicznej i po prostu postanowił ją zamordować. I wokół tego też była bardzo, bardzo obszerna debata, najpierw tylko ze strony republikańskiej, bo demokratyczne media mocno ten temat wyciszały. Ze strony republikańskiej natomiast też pojawiały się różne oskarżenia mocno bijące władzę demokratyczną, różne też informacje takie nie do końca sprawdzone, na początku sugestie, że to był właśnie na pewno imigrant, potem się okazało, że to był rzeczywiście mieszkaniec Stanów Zjednoczonych, jednak kryminalista, osoba też będąca Afroamerykaninem, więc żyjąca w zasadzie w pewnej takiej społeczności, która jest prawie że osobnym narodem, żyjąca w innej kulturze niż znaczna część Amerykanów. No i też podkreślająca sama ten rasowy wymiar tej zbrodni, tak? No przecież on sam mówił, że tutaj zabił białą dziewczynę, tak? Tak, to miało ogromne znaczenie. Myślę, że też ciekawym jest to, że po tym, kiedy już demokratyczne media wypuściły tę wodę z ust i jednak zabrały głos na ten temat, gdy już było tak głośno o tym, że nie dało się milczeć, no to pojawiały się takie określenia z takich trochę marksistowskich teorii, że tutaj nie jest winny człowiek, że tutaj
ważne są te struktury opresji i to one doprowadziły tego człowieka do tego, że zaatakował, że to jest tak naprawdę wina nas, jako, mówili to Amerykanie, jako społeczeństwa, jako państwa, że my temu człowiekowi nie stworzyliśmy odpowiednich warunków. I to jest takie odejście od tej chrześcijańskiej takiej antropologii, że to człowiek odpowiada za to, co czyni, i odejście na rzecz tej właśnie takiej przesadnie kolektywistycznej, która twierdzi, że tylko i wyłącznie jakieś struktury państwowe, społeczne kształtują świadomość, a pomija się ten aspekt indywidualnej odpowiedzialności człowieka. Więc to tak, myślę, gwoli wstępu. Pewnie Kacprze też chciałbyś coś powiedzieć na temat tego przestępstwa. Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ wszyscy wiemy, jakie są statystyki, wszyscy wiemy, że w Stanach Zjednoczonych czarnoskórzy są nadreprezentowani wśród autorów tego typu przestępstw. I oczywiście na ten temat toczy się od lat, dekad bardzo gorąca debata, gdzie z jednej strony lewica podkreśla znaczenie tych czynników społecznych, znaczenie biedy i tak dalej, ale z drugiej strony widzimy też paradoks tej sytuacji, tak, że tutaj akurat ofiarą tego mordu padła dziewczyna z Ukrainy, z kraju, który też akurat środowiska liberalno-lewicowe generalnie brały na sztandary przez ostatnie lata, która, to też jest paradoks, przecież prawica amerykańska raczej do Ukrainy zbyt pozytywnie nastawiona nie jest, a tutaj Ukrainka stała się poniekąd ich prawie że także właśnie wzięta przez nich na sztandary. No i dlaczego? Dlatego, że ta sytuacja doskonale pokazuje jakby totalny absurd tej sytuacji, tak? To nie było morderstwo na tle rabunkowym, to on nie wykorzystał, po prostu chciał zabić i to zrobił. I prawdopodobnie to był rasistowski mord po prostu. Tak, bo tam krzyczał też i o białej dziewczynie. Krzyczał o tym, że zabił białą dziewczynę. To nie była przecież pierwsza taka sytuacja. Podobnie przecież w Wielkiej Brytanii mieliśmy masowe wykorzystywanie seksualne dziewczynek, którym przez Pakistańczyków, którzy także, jak potem zeznawały niektóre ofiary, nierzadko chcieli podkreślać to, że właśnie celowo robią to dziewczynom pochodzenia europejskiego w ramach takiej swojej rasowej zemsty. No i niestety tego typu sytuacje są bardzo bulwersujące, tym bardziej kiedy przez lata media liberalno-lewicowe przedstawiały taki odwrócony obraz tej rzeczywistości, takim właśnie totalnie kolektywistyczno-rasowym przedstawieniem tego, że wszyscy biali są źli, wszyscy czarni są ich ofiarami. No i to jest oczywiście taki absurdalny paradoks, że jeżeli czarni popełniają przestępstwo, no to jest to wina białych, jeżeli nie popełniają, no to jest to sukces antyrasistowskiej polityki, tak, nie da się tutaj wygrać. No i także ta obojętność współpasażerów, tak, także jest, myślę, czymś, na co bardzo zwracano uwagę, bo to pokazuje banalizację tego zła, banalizację codziennej przemocy, która właśnie stała się po prostu pewną codziennością w niestety znacznej części Stanów Zjednoczonych. No i myślę, że dla wielu ludzi zbrodnia w transporcie publicznym jest czymś, co może dotknąć każdego, tak? I w zasadzie nikt nie może się czuć bezpieczny po czymś takim. Wystarczy na chwilę nie patrzeć dookoła, nie wiesz, czy któryś twój współpasażer akurat nie ma noża, nie wiesz, czy akurat on nie jest gościem, który kilkanaście razy był wypuszczany w ramach jakiejś tam resocjalizacji tego typu wiary. Oczywiście, jak mówiłeś o chrześcijańskiej antropologii, oczywiście, że człowiek ma swoje ułomności, ma różne swoje choroby i tak dalej i co do zasady trzeba naturalnie pomagać także ludziom, którzy czynią zło, ale trzeba dążyć do tego, żeby ci ludzie naprawdę się zmienili, tak? No to tutaj mi przychodzi do głowy chociażby stary, bardzo przeze mnie lubiany spór Dostojewskiego z Tołstojem, nie będę wchodził, bo to jest dygresja, właśnie na temat odpowiedzialności człowieka za przestępstwo, za zbrodnię, którą czyni, tak? Czy jest to, czy on w swoim indywidualnym sumieniu, nawet jeżeli zmaga się z różnymi wewnętrznymi demonami, no to jednak on ostatecznie musi przyjąć, mówi Dostojewski, odpowiedzialność za swoje czyny, po to, żeby naprawdę móc się wyzwolić z tego zła, które w nim siedzi, z tych biesów, tak? I po to, żeby móc je przepracować. To samo dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas ma skłonności do jakichś, na szczęście w większości nie mamy skłonności do zbrodni, aż takich, ale mamy skłonności do robienia innych złych rzeczy, tak? Człowiek ma z natury skłonność do popełniania zła. Jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym. Na tym też chrześcijańska antropologia polega. Ale Kacprze, dodałbym jeszcze jedną rzecz, bo ty mówiłeś o tej banalizacji zła, co doprowadziło do bierności współpasażerów. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, a mianowicie wyparcie całkowicie wielu takich męskich cech z wychowania ludzi, z wychowania młodych mężczyzn.
czyli wszystko, co jest tym takim pierwiastkiem takiej drapieżności, pewnego rodzaju gotowości do agresji, zostaje wyparte całkowicie z wychowania młodego mężczyzny, no bo to jest nazywane toksyczną męskością, to jest nazywane czymś właśnie niepożądanym, to wychowanie staje się coraz bardziej sfeminizowane. To na przykład C.S. Lewis natomiast w czwartej części opowieści z Narni bardzo krytykował szkolnictwo mieszane, sugerując, jeszcze nie pamiętam dokładnie jak on to napisał, ale że chyba że to jest szkoła mieszana i że równie pomieszane to mają w głowie osoby, które takie szkoły tworzą, czyli szkoły, które wychowują jednolicie kobiety i mężczyzn. Myślę, że to też to sfeminizowanie wychowania chłopców wpływa na to, że mężczyźni po prostu są niezdolni do agresji. Nie chodzi mi o to, że powinni być ludzie skłonni do niej, ale zdolni. Nie skłonni, czyli nie gotowi do tego, żeby napadać losowych ludzi, ale gotowi do tego, by użyć jej, kiedy jest ona potrzebna. I to mi się wydaje też jednym z takich społecznych problemów, który nam się tutaj objawił. Ale myślę, że możemy chyba przechodzić dalej, ponieważ ten temat, chociaż oczywiście straszliwy, to został już bardzo dobrze omówiony. Tak, i myślę, że chociaż też myślę, że on też jakby to nagromadzenie w jednym miejscu tych zbrodni także jest czymś tym bardziej szokującym, tak, bo przecież Kirk tak naprawdę w tym swoim ostatnim wystąpieniu, zanim został zabity, także się odnosił do tej serii zbrodni, bo także miało miejsce kilka dni wcześniej, w zasadzie rozstrzelanie dzieci uczestniczących w katolickiej mszy w szkole, też w Stanach Zjednoczonych, w Minneapolis, gdzie później zabójca okazał się tak zwaną osobą transgenderową, tak, która ewidentnie przyjęła skrajnie lewicową ideologię i w ramach, uzasadniając to nienawiścią do chrześcijaństwa, po prostu gość uważający się za kobietę poszedł zabijać katolickie dzieci podczas mszy świętej. Ta zbrodnia niewątpliwie także wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi. Także takie czyste zło, tak? Czyste zło, bo jak można zabijać dzieci, tak? Czy jak można jakąś losową kobietę, po prostu tak przypadkową osobę w metrze, tak po prostu zabić. Ale także moim zdaniem ta sytuacja bardzo dobrze pokazywała to zło, które siedzi w człowieku. Jak sobie czytałem list, który ten pomieszany facet zostawił do swoich rodziców, to tam właśnie ich przeprasza i tłumaczy, że oni byli dobrymi rodzicami i tak dalej, i że wie, że ich życie będzie teraz zniszczone i żeby zapomnieli o nim. To jest przykre, bo naprawdę ci zbrodniarze to też są ludzie, którzy niestety ze względu na tutaj z jednej strony taką ekstremistyczną ideologię i ludzie, którzy ją normalizowali, z drugiej strony być może także jakieś swoje cechy psychologiczne, które nie otrzymały odpowiedniej pomocy, dokonują tak strasznego zła, które później przynosi cierpienie nie tylko na ofiary i oczywiście rodziny ofiar, ale także na ich własne rodziny, ich własnych bliskich. I tutaj to jest straszne i tym bardziej trzeba o tym mówić, tak? Ponieważ kolejne te zbrodnie ewidentnie mają podtekst polityczny, tak? I nie da się też tego... Tutaj znowu mamy podłoże ideologiczne tego, dlaczego w ogóle ci ludzie nie pracują nad sobą, kiedy mają problem, jeśli mówi im się cały czas, że oni powinni być pride, powinni być dumni z tego, kim są, jeśli mają jakieś pewne zaburzenia, jakieś problemy, one nie szukają pomocy, żeby nad sobą pracować, żeby z pewnych takich zaburzeń wychodzić, tylko dostają zawsze poklepanie po plecach, tworzenie pewnych tak zwanych safe space'ów, pewnych baniek i utwierdzają się w takim ideologicznym też często zacietrzewieniu, bo tworzą te właśnie safe space'y, w których tylko i wyłącznie są poklepywane po plecach i nic im się nie mówi, żeby na przykład pracowali nad sobą. Wówczas dochodzi do takich sytuacji, że kiedy ci ludzie zderzają się z rzeczywistością, zderzają się z innym zdaniem. Przecież Charlie Kirk nie atakował nikogo, nie? Po prostu konfrontował, wchodził w ten safe space tych ludzi, czyli bardzo często uczelnie wyższe, i mówił im, że po prostu się z nimi nie zgadza. I to już było wystarczająco prowokujące dla kogoś, by dokonać wykalkulowanego morderstwa. Więc tu znowu mamy głębszy problem, taki strukturalny, ideologiczny, czyli ta taka kultura, nie wiem nawet jak to nazwać, takiego safetyzmu, tworzenia tych właśnie baniek zamkniętych, gdzie wszystkim się mówi, że
że wszyscy są super, że nie trzeba nad sobą pracować i dlatego też na przykład taką karierę przecież wielką zrobił w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie Jordan Peterson, który mówił niesamowicie oczywiste rzeczy, nie? Mówił o tym, że trzeba posprzątać pokój, uporządkować siebie, a dopiero potem działać społecznie i porządkować miasto, a jednocześnie to są rzeczy, które wydają nam się wręcz banalne, a przy tym dla wielu młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie były totalnie odkrywcze i były tym turning point właśnie w ich życiu. Nie tylko, myślę, że także w Europie. No i tutaj właśnie dochodzimy do pytania. No, moim zdaniem bardzo jasno widzimy w tych kolejnych zbrodniach konsekwencje odejścia od obiektywnej miary moralności i to stawianie na piedestale swoich subiektywnych uczuć, swoich subiektywnych przekonań i tak naprawdę przyzwolenie na zło. Jeżeli człowiek miarą moralności czyni swoje emocje, no to później jest w stanie tym wszystko uzasadnić, tak? To bardzo wyraźnie widzimy, że zdolność, no to widzieliśmy w zbrodniach komunizmu chociażby wielokrotnie, jak inteligentni ludzie są w stanie dochodzić do racjonalizacji masowych mordów, ponieważ faszysta nie jest człowiekiem, tak? Ktoś, kogo oni uznają za faszystę. No i także było tutaj, tak? Podobnie wydaje się było także z tym mordercą Kerka, tak? Który w biały dzień, i to właśnie jest niesamowite, że Kerk tuż przed tym, jak został zabity, właśnie mówił na temat nadreprezentacji tych osób transgenderowych, czyli znów osób z problemami psychicznymi, które zamiast dostać pomoc, dostają, prawda, afirmację, że twoja choroba to jest sedno twojej tożsamości, a wszyscy, którzy ci mówią inaczej, albo wszyscy, którzy ci mówią, że tak naprawdę po prostu masz swoją biologiczną płeć i kropka, to są ludzie, którzy są twoimi wrogami i są tak źli, że oni zasługują na śmierć. Dzieci wyznające religię, która mówi, że płeć biologiczna określa tożsamość człowieka, zasługują na śmierć, tak? Tutaj widać, że nie ma żadnej granicy racjonalizacji. Tego nie robią ludzie głupi. To robią ludzie właśnie opętani, tak? Opętani szaleńczą ideologią. I tutaj jest podobnie. To jest też straszne, jak się popatrzy na profil tego zabójcy, tak? Który zdecydował się przecież na oczach mnóstwa ludzi, na oczach bliskich Kerka go zamordować. Tak, i tutaj w ogóle myślę, że warto wtrącić, że bardzo dużo racji mieli Lukianow i Haidt w książce Rozpieszczony umysł, którzy pisali o tym, że są te 3 wielkie nieprawdy, które taka liberalna, lewicowa kultura włożyła do głów młodych ludzi tego pokolenia Z. I to jest, co cię nie zabije, to cię osłabi, czyli odejście od tego, czy taki safetyzm, że trzeba unikać jakiegokolwiek cierpienia. Potem było jeszcze, że świat dzieli się na złych i dobrych i tak jest zawsze, że świat jest jakoś niesamowicie spolaryzowany i ty jesteś tym dobrym, a określenie tego, kto jest dobry, a kto zły, pomaga jeszcze jedna zasada, czyli zawsze ufaj swoim emocjom. I to jest odejście w ogóle od takiego, no nie wiem, wydaje mi się, że jakąś taką esencją myśli filozoficznej w większości jednak takich klasycznych filozofów w Europie, no było to, by starać się okiełznać emocje, popędy, pożądania i że to jest jakaś taka esencja w ogóle bycia człowiekiem cywilizowanym. A tutaj mamy totalnie odwróconą tę narrację, że zamiast starać się nad swoimi emocjami, popędami, bo jesteśmy już świadomi tego, że mamy w sobie wiele destrukcyjnych skłonności, tak jak pisał też Joseph Conrad w Jądrze Ciemności, nie każdy to jądro ciemności w sobie ma, no to jednak jest ta narracja, by zawsze ufać swoim emocjom i że to one powinny tobą kierować, a nie jakieś, nie wiem, obiektywne zasady moralne. Na przykład. Oczywiście, prawda, nasza cywilizacja została zbudowana od antyku przez chrześcijańską Europę na wypracowywaniu w sobie cnót, tak? Na tym, że poprzez naśladowanie ludzi starszych, mądrzejszych, poprzez naśladowanie swoich przodków, poprzez naśladowanie obiektywnych wzorców moralnych, człowiek może wypracowywać w sobie cnoty, może stawać się człowiekiem cywilizowanym, człowiekiem dobrym, człowiekiem rozważnym, człowiekiem miłosiernym, człowiekiem, który nad sobą panuje, tak? I to też jest to podkreślanie, że wolność nie polega na swawoli, na robieniu tego, na co się ma w danej chwili ochoty, bo to prowadzi człowieka prędzej do rozpaczy i do stawania się niewolnikiem swoich pożądliwości. I tu bynajmniej nie chodzi tylko o pożądliwości seksualne, tylko w ogóle o rozmaite zachcianki i myśli.
które człowiekowi się w głowie pojawiają, tylko właśnie wolność jest w podążaniu za prawdą, tak? Który człowiek jest naprawdę wolny, bo naprawdę może racjonalnie zdecydować, co ja chcę ze sobą, ze swoim życiem w ogóle, a w szczególe z daną chwilą, danym dniem swojego życia zrobić, tak? Nie jest rozdzierany aż tak mocno, chociaż każdy trochę jest tymi wszystkimi emocjami, pożądliwościami. A tutaj widzimy młodego mężczyznę, tego zabójcę, który decyduje się pozbawić życia Kirka, który też w taki ciekawy sposób w zasadzie uosabia takie proste, konserwatywne, tradycyjne ideały, tak? Kirk, który nie był żadnym wybitnym intelektualistą, ja go zawsze, szczerze mówiąc, traktowałem z pewnym lekceważeniem wręcz jako takiego tam chłopka roztropka ze Stanów Zjednoczonych, który mówi tym innym młodym Amerykanom takie dość banalne rzeczy. No spoko, nie? No ale właśnie, młody mężczyzna, który bierze młodo ślub, ma dwójkę dzieci, podkreśla wagę odpowiedzialności za siebie i za swoje życie, odpowiedzialności za wspólnotę, a z drugiej strony te takie właśnie typowo amerykańskie ideały wolności, ale rozumianej jednak w taki sposób nieco bardziej konserwatywny, także przecież podkreślający chrześcijańską tożsamość Stanów Zjednoczonych. On bardzo mocno się odwoływał chociaż był protestantem, bardzo mocno się odwoływał właśnie do chrześcijaństwa, do tego, że Stany Zjednoczone powinny być chrześcijańskie, że chrześcijaństwo jest prawdą, inne religie nie są prawdą. No i taki właśnie człowiek zostaje zabity przez jakiegoś młodego popaprańca, któremu się w głowie pomieszało, który uwierzył w jakieś antyfaszystowskie tak zwane ideologiczne badziewie. No i tutaj właśnie bardzo mocno widać ten wymiar niszczenia wspólnoty, że żaden z nas nie jest atomem, który żyje w oderwaniu, tylko nasze czyny dotykają, czy tego chcemy, czy nie, dotykają innych ludzi, tak? To jest też taka, myślę, podstawowa, klasyczno-konserwatywna refleksja, że my możemy chcieć dla siebie źle, ale czyniąc krzywdę innym lub sobie, krzywdzimy też przypadkowych ludzi dookoła, tak jak tutaj on, chcąc nie chcąc, skrzywdził na całe życie dzieci Kirka, które nie będą miały relacji ze swoim ojcem, który został zabity, kiedy one były jeszcze maleńkie, czy jego żonę, czy wszystkich jego przyjaciół i te tysiące ludzi, dla których on był ważny. Ale także skrzywdził swoją własną rodzinę, tak? To też jest dla mnie coś strasznego, jak czytałem o tym, że przecież to jego ojciec, tego zabójcy, jak się zorientował, że jego syn, któremu odwaliło, który coraz bardziej szedł w kierunku skrajnie lewicowych ideologii, jest tym zabójcą Kirka, tak? Że się skonsultował ze znajomym duchownym, a później powiedział policji, że to jego syn jest zabójcą. Jest to coś strasznego też dla mnie jako dla ojca. Przecież ci ludzie, człowiek nie wie tak naprawdę na kogo wyrośnie jego dziecko i coś, co może życie, które zaczyna jako takie właśnie mały, niewinny bobas, potem może wyrosnąć na zbrodniarza i człowiek też nie jest w stanie w 100% zapewnić tego, żeby tak na pewno nie było, tak? Ta rodzina wydaje się względnie normalna. Nie wiemy jeszcze może w pełni, kto ukształtował, ale pewnie otoczenie, być może jacyś znajomi, tak, bo widać, że on od paru lat ten zabójca zaczął się zadawać właśnie z jakimiś skrajnymi lewakami, różnymi tak zwanymi właśnie antyfaszystami. No i to też jest coś strasznego, co bardzo dobrze nam pokazuje właśnie, jak te demony mogą wpełznąć w pozornie normalnego, niewinnego człowieka. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy ten aspekt rodzinny Tylera Robinsona, bo też powiedzmy, Tyler Robinson to jest ten chłopak, który został ujęty jako sprawca morderstwa na Kirku. No to on pochodził z bardzo konserwatywnej rodziny, takiej chrześcijańskiej, wyborców republikanów i bardzo przez to zaczęto kreować taki spin w mediach, takiego w zasadzie fake newsa, że ten Tyler Robinson to tak naprawdę był jakiś radykał prawicowy, który uważał może, że Kirk był zbyt, centrowy i tak naprawdę to jest wojna w rodzinie, że tu oskarżanie antyfaszystów o cokolwiek, to jest bzdura. Jednak to się bardzo szybko rozmyło, w sensie bardzo szybko udało się jednak dotrzeć do tego, jaka była prawda.
że Tyler Robinson, no, po tym, jak zeznają jego bliscy, jak też wychodzi z analizy jego mediów społecznościowych, jak wychodzi z analizy zdjęć, no on ma też przecież zdjęcia z naszywkami ruchu LGBT i trans. Ponoć po wyjeździe na studia zaczął zmieniać swoje poglądy. To jest też bardzo interesujące, bardzo często w Stanach mówi się o tych uniwersytetach jako takim źródle właśnie lewactwa i takiego progresywizmu źle rozumianego. A przy tym właśnie ta organizacja Turning Point, którą założył Charlie Kirk, no to miała być właśnie tym punktem zwrotnym, bo to znaczy to przecież w języku polskim, między innymi właśnie na uniwersytetach i to była organizacja studencka. Ale wracając właśnie do Tylera Robinsona, no to jest chłopak, który żył z transseksualistą, był ponoć w związku z jakimś chłopakiem, który był w trakcie zmiany płci, tak jak to się mówi. Znany dziennikarz z Florydy, Benny Johnson, pisał, że cytował członka rodziny właśnie tego partnera Tylera Robinsona, który był ponoć bardzo agresywny, ponoć część rodziny w ogóle odcięła się od niego, nie chciała z nim rozmawiać, ponieważ, i tutaj cytat, był wrogo nastawiony wobec każdego, kto wspierał wartości konserwatywne lub chrześcijańskie. No jeśli jest się z kimś takim w związku, no to naturalnie się przesiąka też jego poglądami, z kim przystajesz, takim się stajesz. Tym bardziej, jeżeli właśnie jest to ktoś, kto przyjął transgenderyzm, tak? To też o czymś świadczy, no siłą rzeczy. Tak, jeszcze nawet gubernator Utah, czyli tego stanu, w którym to się stało, no to powiedział, że Robinson był głęboko przesiąknięty już lewicową ideologią, więc myślę, że możemy jednoznacznie powiedzieć, że to wszystko, mówienie o tym, że no ten zabójca był jakimś konserwatystą, ortodoksyjnym mormonem czy kimś takim, no jest po prostu bzdurą. No, informacje jednoznacznie potwierdzają, że po prostu jest to nieprawda, że jest to człowiek, który rzeczywiście pochodził z rodziny konserwatywnej, ale zmienił swoje poglądy, związał się z człowiekiem, który był jakoś tam transgenderowo zaangażowany, był związany z ruchem LGBT i związany też z ruchem antyfaszystowskim, tak zwaną Antifą, ludźmi, którzy po prostu z walki z faszyzmem, a faszyzm no to dla nich jest chyba wszystko po prostu od centroprawicy na prawo, no to czynią jakiś sens swojego życia, właśnie ten tak zwany antyfaszyzm. To ciekawie skomentował w ogóle Santiago Abascal podczas ostatniego dużego kongresu Voxu i Patriots for Europe. Santiago Abascal właśnie z partii Vox powiedział: nie zabijają nas za to, że jesteśmy faszystami, tylko nazywają nas faszystami, żeby nas zabić. I niestety to oczywiście jest są bardzo mocne słowa, ale no taki proces dehumanizacji Charlie'ego Kirka, nawet po jego śmierci, jest naprawdę zatrważający. To przecież nawet widzieliśmy te nagrania jakiejś młodzieży lewicowej, która tam dosłownie tańczy, śpiewa i się śmieje, że haha, faszysta zginął. Polscy politycy nawet, no Anna Maria Żukowska, która tam napisała, że Charlie Kirk kiedyś powiedział, że on to nie lubi pojęcia empatii, więc ona nie czuje teraz empatii wobec niego po śmierci. No żałosne, zwłaszcza, że to w ogóle o zupełnie coś innego chodziło, to jest wyrwane z kontekstu, bo Charlie Kirk wtedy mówił o odróżnieniu pojęcia empatii od sympatii, że on woli używać to drugie, no mniejsza, ale no, nawet jeśli by powiedział, że to rzeczywiście pojęcie empatii mu jakoś nie odpowiada i że może należy w inny sposób podchodzić do ludzi, no to nadal to nie jest powód, po pierwsze, żeby go zabić, a po drugie, żeby jeszcze cieszyć się z jego śmierci i mówić, że ona wcale mu nie współczuje. No bo przecież zabić faszystę to nie grzech. Oczywiście, zabić faszystę to nie grzech. No to przecież, mamy przecież tradycję, tak? No ostatnio przecież Maksymilian Sznep stał się postacią też podnoszoną w naszej debacie publicznej. Zabić leśnego bandytę to przecież nie grzech, tak? No tutaj znów skrajnie lewicowe ideologie mają długą tradycję tego typu racjonalizacji w całej Europie, na całym świecie. Wydaje mi się, że tutaj też warto podkreślić, że mieliśmy naprawdę bardzo dużo takich bezczelnych kłamstw. Przecież to nie są
to nie jest jakaś tam pomyłka, tak? Jeżeli się tego typu rzeczy rozprzestrzenie, tak? Że tutaj to jest walka wewnętrzna prawicowców, bo ten gość był zarejestrowanym republikaninem. W ogóle nie był zarejestrowanym republikaninem, nie był zarejestrowany jako wyborca żadnej partii, ale tego typu informacje na pewno się rozprzestrzeniają po internecie i jestem przekonany, że ogromna część ludzi o poglądach nieodległych od tego mordercy albo uważa, że on że on nie zrobił niczego złego, albo jeżeli już to wypiera, że to był jeden z nich, tak? I niestety, mechanizmy w strybalizowanym świecie, w mediach społecznościowych i tak dalej są takie, że dostajemy informacje, które pasują do naszych poglądów i skrolujemy dalej, tak? I tutaj teksty o tym, że Kirk był jakimś straszliwym zbrodniarzem, ekstremistą, który uzasadniał jakieś, prawda, prawicowe zbrodnie i tego typu banieluki. Przecież tego jest mnóstwo, tak? Albo informacji, że ten zabójca wcale nie był skrajnym lewicowcem. Przecież wiceprezydent Vance, który był przyjacielem Kirka, którego Kirk namawiał, żeby on startował na senatora w 22 roku, tak? Z tym znał się jeszcze długo zanim został wiceprezydentem i oni mieli trochę podobną drogę w tym sensie, że obaj początkowo byli sceptyczni wobec Trumpa, później stali się ważnymi postaciami ruchu trumpistowskiego, bo Kirk też przecież najpierw popierał Scotta Walkera w 2016 roku, dopiero po dłuższym czasie doszedł do akceptacji Trumpa jako tego przywódcy ruchu konserwatywnego, po drodze także właśnie się bardziej zaangażował jako chrześcijanin, a nie tylko taki, powiedzmy, ogólnie prawicowo-centroprawicowiec. Tutaj też bardzo wyraźnie to Vance powiedział, że cytował duży serwis The Nation, lewicowy wbrew nazwie, jak to Vance od razu zaznaczył, sponsorowany przez George'a Sorosa, utrzymywany przez amerykańskich lewicowych miliarderów, w którym autorka po prostu kłamała najbezczelniej w świecie, że Kirk twierdził, że czarne kobiety nie potrafią używać mózgu, tak? Gdzie odnosiła się do wideo, w którym Kirk skrytykował sędzię Sądu Najwyższego, która jest czarną kobietą, tak? I rozprzestrzeniła to, że on powiedział, że wszystkie czarne kobiety nie umieją używać mózgu, tak? No i po prostu i w tym artykule co więcej było napisane w mainstreamowym medium, tak? To nie jest jakiś tam blog jakiegoś antyfiarza, że owszem, Kirk miał dzieci, bo źli ludzie też mają często dzieci, tak? I taki totalny brak empatii wobec dramatu tej rodziny także jest czymś, myślę, bardzo charakterystycznym, tak? Na co także Vance słusznie zwraca uwagę. Vance podkreśla, że tu nie ma symetrii, tak? Że on cytował ciekawe badania, że 24% ludzi deklarujących poglądy very liberal, tak, bardzo lewicowe, z tą nomenklaturą amerykańską, uważa, że jest akceptowalne, żeby cieszyć się ze śmierci przeciwnika politycznego, gdzie tylko 3% ludzi o poglądach very conservative, powiedzmy bardzo prawicowych, uważa, że jest to akceptowalne. Vance podkreślił, że oczywiście te 3% to jest 3% za dużo, oczywiście, że znajdą się wariaci, znajdą się źli ludzie po obu stronach sporu, ale tu nie ma symetrii, tak? To nie jest tak, że tego typu postawy występują na tym samym poziomie statystycznym, tak? On jeszcze kilka innych podobnych badań wskazał, opowiadał też na przykład, że cały czas jak gdziekolwiek jedzie ze swoją rodziną, spotyka się, na przykład jak był w Disneylandzie z rodziną, że jacyś ludzie krzyczeli do jego 5-letniego dziecka, żeby się odcięli od waszego ojca, wasz ojciec jest złym człowiekiem, odetnijcie się od waszego zbrodniczego ojca, tak? Czy opowiadał o różnych innych ludziach, którzy pracują w administracji Trumpa, którzy na przykład w ich sąsiedztwie są rozprowadzane ulotki, gdzie oni mieszkają, żeby można było, prawda, i potencjalnie ich rodzinę prześladować. Przecież pamiętamy prawie że zabójstwo Trumpa, tak, w lipcu zeszłego roku. Oczywiście to nie jest tak, że tego typu zbrodnie są tylko z jednej strony, ale widzieliśmy konsekwentnie kolejne tego typu ataki wymierzone właśnie w polityków, aktywistów prawicy i widzieliśmy relatywizowanie tego bardzo wyraźne.
po stronie lewicowej i skrajnie lewicowej, tak? No przecież w Polsce też kolejny taki aktywista Bart Staszewski, który prawda, przywołał Kerka, jak Kerk mówi, że zabójstwo dziecka poczętego z gwałtu to dalej jest zabójstwo, więc nie należy uzasadniać takiego zabójstwa. No i za taki pogląd, prawda, no należy się, tak? No, można takiego człowieka zabić, tak? Można człowieka o poglądach konsekwentnie pro-life zabić, tak? No i mamy takiego w Polsce aktywistę, tak? No, chodzi po ulicy, no przecież każdego z nas uważa za potencjalny cel, tak? No my też musimy żyć z tą świadomością. Może dobrze, że w Polsce tego typu zbrodnie się tak często nie zdarzają, ale nie możemy wykluczyć, że kiedyś zaczną się zdarzać, tak? Poziom dehumanizacji jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Tutaj niestety widzimy, tak, no przecież przemoc polityczna nie jest czymś wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, tak. No. Mieliśmy całą konferencję na temat przemocy politycznej skrajnej lewicy kilka miesięcy temu, odsyłam do nagrania, gdzie ja i Rafał mówił o przemocy politycznej skrajnej lewicy w Hiszpanii, a we Francji. Mieliśmy też wystąpienia na temat Włoch, Słowacji, więcej na ten temat tam można zobaczyć. Tak, załączymy na pewno ten materiał, bo to bardzo ciekawe i też ostrzegaliśmy już od dłuższego czasu, że ta eskalacja przemocy skrajnie lewicowej w całej Europie i w całym świecie zachodu jest po prostu na bardzo wysokim poziomie, a przy tym jest relatywizowana przez to, że to są często osoby, które uzasadniają swoje czyny tym, że one, wiecie, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji, że one walczą w imię tolerancji, więc mogą. No przecież ja też widziałem uzasadnienia z jakichś takich liberalnych, anonimowych oczywiście profili, że Kerk to był taki mały Hitler, więc w sumie czemu jesteście przeciwko zabiciu małego Hitlera? No to normalne, każdy powinien tak sądzić. Natomiast różni lewicowi politycy, na przykład związani z partią Razem, oficjalnie członkowie partii Razem, powielali to kłamstwo, że to był republikanin, ten morderca oczywiście, że to był prawicowiec, zaangażowany w ruch prawicowy. I to są też ludzie, którzy mówią o tym, jak to inni dezinformują, że są siewcami jakichś tam ruskich czy tam innych fake newsów, a sami popełniają dezinformację i kłamią, kiedy po prostu jest im to wygodne. Więc skala jest duża właśnie, czy to była duża dezinformacja na temat śmierci Charlie'ego Kirka, czy po prostu tej dehumanizacji, która ostatecznie do tego, że ktoś zdecydował się na taki ruch, doprowadziła, no bo przecież Charlie Kirk mówił o osobach transseksualnych, mówił o polityce genderowej, mówił negatywnie, ale można było z nim dyskutować, można było się z nim nie zgadzać, nie wiem, przedstawić lepsze argumenty, dlaczego jego poglądy są błędne, jeśli ktoś uważał, że są. Naprawdę zabijanie go nie było konieczne i mnie szokuje, że my musimy naprawdę to tłumaczyć i musimy o tym mówić, że może lepszym sposobem walki politycznej jest debata niż zabijanie się nawzajem. Jesteśmy naprawdę w bardzo, bardzo złym punkcie debaty publicznej, jeśli takie rzeczy trzeba tłumaczyć. Ale co do samego Charlie'ego Kirka, może porozmawiajmy o jego poglądach. Myślę, że to też jest warte uwagi, bo to był człowiek, który, tak jak już mówiliśmy, założył tę organizację Turning Point, czyli ten punkt zwrotny, która miała odbić uniwersytety od skrajnej lewicy. Miała być tym punktem zwrotnym, który doprowadzi do takiego spopularyzowania poglądów konserwatywnych wśród młodzieży. I rzeczywiście to jest organizacja bardzo prężna. To jest organizacja, która liczebnie przebija młodzieżówki tych największych partii republikańskiej, demokratycznej. Znaczy republikańskiej na pewno, do demokratycznej to gdzieś tam w okolicach pewnie podobnie liczebnie. Niemniej jest naprawdę prężna organizacja, która ma ogromny wpływ na młodych ludzi. Wyświetlenia na YouTubie filmów Charlie'ego Kirka są ogromne, te debaty, gdzie on tam konfrontuje się z 20 łokistami, tam siedzi w kółku, on w środku i przychodzą i z nim rozmawiają, to naprawdę wiele ogromny impet, ogromny wpływ na młodych ludzi, a jego poglądy można chyba określić jako narodowo-konserwatywne, chrześcijańsko-konserwatywne, no bo jednak on też nawet nazywał się nacjonalistą, to też warto wspomnieć, nazywał się i chrześcijaninem, i nacjonalistą. Swój nacjonalizm uzasadniał często też religijnie, odwołując się do Pisma Świętego. Ja w ogóle mam wrażenie, że on czytał Jorama Hazoniego, Pochwałę Państwa Narodowego. Mam nawet tę książkę przy sobie. Uważam, że jest bardzo ciekawa. I to też pokazało, że to też wybijało w takich poglądach mocno proizraelskich, które często mu też wyciągano, że on w jakiś sposób relatywizował to, co robi Izrael, ale, co też jest, myślę, bardzo interesujące, kolejny raz,
to, że w jednym ze swoich ostatnich wywiadów, kiedy on rozmawiał, można przejrzeć jego kanał, to jest jeden z ostatnich filmów nakręcony jakiś tydzień temu z Benem Shapiro, no to mówił wprost, że nie należy wierzyć zawsze w to, co mówi mainstream medialny i że może należy też zastanowić się na temat tego, co mówi mainstream medialny o czystkach etnicznych w Izraelu. I no, zaczął też o tym ostatnio mówić bardzo, bardzo otwarcie. I to też nie był człowiek, który był, no nie wiem, jakimś zakutym łbem, mówiąc niegrzecznie, kimś, kto nie zmieniał w ogóle swoich poglądów i jakby nie próbował ich weryfikować. Bo bardzo często widziałem takie zarzuty, że to jest syjonista, to był tam człowiek, który był w ogóle niewrażliwy na los Palestyńczyków. No były też takie wypowiedzi, w których on rzeczywiście jednoznacznie stał po stronie Izraela i raczej z perspektywy amerykańskiego konserwatysty to jest naturalna pozycja jako po prostu państwo sojusznicze, którym jest Izrael. Chociaż ostatnio na amerykańskiej prawicy zaczęło to być trochę bardziej kwestionowane, no tak? Właśnie. To jest, myślę, sprawa tak zwana rozwojowa, tak? W ciągu ostatniego roku to też to, co było do tej pory długo dogmatem, zaczęło być kwestionowane, ale to trochę wątek poboczny. Chciałem tylko doprecyzować, bo ten wątek także się często wokół Kerka pojawia. Tak, on jest na tyle częsty, więc stwierdziłem, że trzeba go jakoś poruszyć. Słusznie. Bo nawet teorie spiskowe przecież się pojawiły, że to może właśnie jakieś służby izraelskie były w to zamieszane. Nie chcę odrzucać, ale wydaje mi się, że raczej bardziej prawdopodobną opcją jest to, co też wskazuje życiorys zabójcy, że jest to po prostu zradykalizowany młody człowiek o bardzo lewicowych poglądach, który zdecydował się zabić czołowego lidera młodzieżowego ruchu konserwatywnego, niż jakaś zbrodnia Mossadu. Niemniej nigdy takich rzeczy nie można też oczywiście wykluczać, ale jeśli się nie ma też dostatecznych dowodów, to nie warto chyba ich powielać, ale zawsze furtka do jakichś różnych rozważań jest otwarta. Niemniej, tak jak mówiłem, w ostatnim czasie Charlie Kirk zaczął zmieniać swoje nastawienie do Izraela z takiego bardzo optymistycznego. Zresztą ta książka, którą polecałem i w ogóle nadal ją polecam, czyli Pochwała Państwa Narodowego, w angielsku jest Virtue of Nationalism, no to jest książka, która uzasadnia nacjonalizm z pozycji biblijnych, niekoniecznie chrześcijańskich, ale biblijnych. Też tam jest w ogóle dużo wątków antykatolickich swoją drogą, bo tam katolicyzm jest wiązany z myślą imperialną, taką przesadnie uniwersalistyczną, a ten porządek protestancki jest przedstawiany jako ten narodowy, ale no, poza tym to interesująca lektura, która bardzo dobrze uzasadnia, dlaczego organizacja państwa narodowe, w których narody suwerennie sobą zarządzają, jest czymś lepszym niż zarówno anarchia, jak i jakieś imperium, z którego jacyś globaliści, imperatorzy zarządzają odgórnie społeczeństwem, które nie ma nic do powiedzenia i w żaden sposób, no nie wiem, są w państwie, w którym nic ich nie łączy. To jest też pochwała takich więzi społecznych, państw, które no, nie da się stworzyć nawet systemu demokratycznego w totalnie rozpuszczonym aksjologicznie społeczeństwie. To dzisiaj widać. No, Kacprze, zajmujesz się Francją, więc doskonale wiesz, o czym mówię. Jeśli jest ogromne rozbicie aksjologiczne w ramach jednego narodu, jednego społeczeństwa, a tym bardziej, jeśli to jest społeczeństwo wielonarodowe, no to trudno nawet o jakiś konsensus demokratyczny i spójną władzę. I to też jest w tej książce, która, jak wiemy, miała duży wpływ na J.D. Vance'a, bo to jest myśliciel, który z J.D. Vance'em jest jakoś związany i wydaje mi się, to jest moja po prostu analiza, słuchając sporo Charlie'ego Kirka, bardzo dużo jest tutaj spójnych punktów, więc myślę, że ten taki nacjonalizm biblijny, to brzmi źle, ale nacjonalizm argumentowany z pozycji biblijnych był jak najbardziej obecny. Nie czarujmy się, w Starym Testamencie to nacjonalizmu nie brakuje. No, Vance oczywiście jest katolikiem, on też mówił, że miał wiele dyskusji teologicznych z Kirkiem, który się trzymał swojego protestantyzmu niestety i to jest oczywiście ciekawy skądinąd wątek, tak? No bo tych katolickich konserwatystów czy katolickich prawicowców, także katolickich nacjonalistów w USA się pojawiło ostatnio na tyle dużo, że to trochę także wraca jako ten pytanie o tę religijną tożsamość amerykańskiej prawicy i to też będzie z pewnością bardzo ważne, ale skoro już wspomniałeś Vance'a, to ja chciałem podkreślić także jego ciekawy i ostry przekaz, idący i od niego, i od innych oficjeli amerykańskich, to znaczy Vance podkreślił, że nie będzie, że on bardzo chce jedności, bardzo się wie, że
bardzo wielu polityków, demokratycznych polityków liberalno-lewicowych naprawdę nie chce przemocy politycznej, naprawdę jest wstrząśniętych tą zbrodnią i tak dalej, ale podkreśla, że on bardzo chce jedności, ale nie będzie jedności z ludźmi, którzy bezdusznie kłamią, tak jak autorka tego artykułu i Soros, który ją sponsoruje, tak? Nie będzie jedności z tymi, którzy relatywizują zabójstwo Kerka. I co więcej podkreślił, że rząd amerykański zamierza zrobić wszystko, co możliwe, żeby rozmontować tę sieć wpływów, która pozwala na tego typu zabójstwa. Podkreślając właśnie dwukrotnie, że chodzi mu o Sorosa. Powiedział też, że wie, że być może nasze działania będą przez was odbierane czasami jako zbyt wolne, że czasami sam będę miał pewnie poczucie, że te działania są zbyt wolne, ale zrobimy wszystko, co będziemy w stanie, żeby tę sieć rozmontować. Tak? No, w podobnym duchu szła prokurator generalna Pam Bondi, która także podkreślała, że zamierzają walczyć z tymi, którzy umożliwiają rozprzestrzenianie się skrajnie lewicowych ideologii prowadzących do przemocy. Tutaj Vance chociażby wspomniał o różnych przywilejach podatkowych i tak dalej. No, będzie bardzo ciekawe, na ile rzeczywiście oni zdecydują się, bo to jest, myślę, dla nich także poza wszystkim wygodny politycznie temat, tak? Bo można tutaj znów się przedstawić jako ci, którzy występują przeciwko wielkiej sieci wpływów, przeciwko bogatym i potężnym, prawda, reprezentującym zwykłych ludzi. To jest taka klasycznie narodowo-populistyczna retoryka, w którą oni tutaj mogą uderzać. I to, myślę, będzie bardzo ciekawe, jak daleko administracja Trumpa właśnie z ludźmi takimi jak Vance, Bondi, czy chociażby Stephen Miller, doradca Trumpa, który także się w tej sprawie ostro wypowiada, to będzie też bardzo, bardzo interesujące, jeśli chodzi o tożsamość amerykańskiej prawicy, ale także jeśli chodzi o przesuwanie się Stanów Zjednoczonych potencjalnie w kierunku tego, o czym pisaliśmy w ostatniej polityce narodowej, czyli tej nieliberalnej demokracji, do której wielu przecież na zapleczu intelektualnym Trumpa się odwołuje, krytykując właśnie liberalną demokrację, krytykując przekonanie, że rząd nie może w imię źle pojmowanego ograniczenia władzy wykonawczej przeciwstawiać się chociażby wielkim międzynarodowym korporacjom, które mają destrukcyjny wpływ na społeczeństwo, na rodzinę, na to, jak żyją, na to, jak żyje zwykła amerykańska rodzina, które działają w sposób destrukcyjny dla społeczeństwa, tak? I ludzie, którzy chociażby właśnie ogromne pieniądze przeznaczają na to, żeby skrajnie lewicową ideologię propagować. Będzie bardzo ciekawe, czy rzeczywiście zdecydują się na jak daleko posunięte działania, bo tego typu obaw jest już bardzo dużo w mediach liberalno-lewicowych, że teraz Trump użyje tego pretekstu, żeby zaprowadzić dyktaturę, tak? Że Kirk będzie teraz sakralizowany jako ta ofiara po to, żeby uzasadnić represję przeciwników politycznych i tak dalej. To jest w ogóle ciekawe, wiesz, bo jak czytałem sobie artykuły w mediach głównego nurtu na temat tego, czy teraz Ameryce grozi wojna domowa, jest bardzo ciekawe, jak wypowiadają się tam różni tacy eksperci, którzy rzeczywiście, wydaje się, przebadali tam ileś wojen domowych w różnych krajach i stawiają tezę, że Ameryka ze względu na te głębokie podziały polityczne i etniczne jest blisko tego, żeby doszło do eskalacji przemocy politycznej. Tylko to jest o tyle zabawne, że oni do tej pory, przed tym zabójstwem Kerka, prawie cały czas wskazywali, że to będzie przemoc skrajnie prawicowa, tak? Zacząłem sobie czytać na przykład książkę właśnie pani, ewidentnie jakby poważnej badaczki, tak? Która tam udokumentowała ileś tych konfliktów na całym świecie, tak? Tam w Jugosławia, Bliski Wschód, Azja i w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego dojdzie do przemocy? Ponieważ mamy Trumpa, którego zwolennicy maszerowali na Kapitol, Trumpa, który wielokrotnie tam groził Hillary Clinton przemocą, tak? I tak dalej, nie? A tutaj... To jest dosłownie retoryka, która wpłynęła na to, że ci ludzie się radykalizują po drugiej stronie i Absolutnie. dochodzi do pośrednią takich właśnie zbrodni, nie? I tu warto dodać cytat Kierkegaarda, który myślę, że bardzo odpowiada tej sytuacji, że kiedy umiera tyran, to jego panowanie się kończy, ale kiedy umiera męczennik, to jego panowanie dopiero się zaczyna. I myślę, że ten zwrot w Stanach Zjednoczonych może rzeczywiście teraz nastąpić, a nawet nie tyle nastąpić, bo on już ma miejsce od kilku lat,
ale przybrać zdecydowanie na sile, że te poglądy, które Charlie Kirk sobą reprezentował, mogą stać się po prostu coraz bardziej popularne i mogą, no, na przykład taki J.D. Vance, którego wiele łączyło z Kirkiem, poza przyjaźnią, po prostu też poglądy, no to będzie miał większe pole do tego, by swoje poglądy po prostu wdrażać w życie. I wydaje mi się, że nie chcę go traktować jakoś utylitarnie, bo oczywiście to jest wielka tragedia i to jest przede wszystkim tragedia dla rodziny, coś, co niszczy debatę publiczną, coś, co obniża całkowicie poziom, daje większą dozę przyzwolenia na przemoc, ale jednocześnie no Charlie Kirk no, może być zwycięzcą tutaj, w sensie jego poglądy mogą teraz stać się no, tymi, które będą właśnie napędzały ten turning point. Ja już któryś raz używam tej nazwy, ale rzeczywiście... Bo to jest jakby ta nazwa, którą Kirk wybrał dla swojej organizacji, także no jest dobrą metaforą tego, co może się dziać, tak? On może stać się dla prawicy postacią typu Martin Luther King, który też był aktywistą, powiedzmy, wokół którego można było bardzo dużo wątpliwości moralnych wysnuć, a został tak naprawdę zsakralizowany, tak? Jako taka postać, no, taki świecki święty, tak, na lewicy i w zasadzie nawet duża część prawicy amerykańskiej w końcu tę postać przyjęła za swoją. I tutaj Kirk jako ten bojownik o wolność słowa, ale także no, człowiek personifikujący no, takie no właśnie wartości rodzinne, tak, bycie młodym mężem i ojcem i propagowanie tego stylu życia, tych wartości rodzinnych i chrześcijańskich, także, myślę, jest no, postacią wręcz stworzoną po to, żeby stać się takim męczennikiem. No, znów odwołując się do tego wystąpienia Vance'a, Vance tam powiedział, że jego wprost też odwołał się do chrześcijaństwa, po prostu cytując fragment Credo. Także to, w co Charlie wierzył i w co ja też wierzę, to jest to, że Chrystus przyszedł na świat i tak dalej. I no, moim zdaniem też to tutaj wchodzi taki po prostu motyw, też taki typowo amerykańskiego mesjanizmu, tak? Oni też są podatni na tego typu narracje, tego typu też takie łączenie religii z polityką w sposób bardzo bezpośredni, tak? Więc potencjał jest ogromny, chociaż oczywiście zawsze teoria rozbija się o praktykę. Tak jest i będziemy to komentować na bieżąco. Myślę, że w tym miejscu warto podziękować wszystkim naszym widzom, wszystkim naszym wspierającym, bo tylko dzięki Wam możemy toczyć taką debatę wolną od jakiegoś partyjnego nadzoru czy ideologicznego zacietrzewienia. Możemy analizować po prostu rzeczywistość naszym okiem, zgodnym z naszymi wartościami, z wartościami ponadczasowymi. I to się może dziać właśnie tylko dzięki Waszemu wsparciu. Link do tego, jak nas wspierać, do Patronite'a, do jednorazowych wpłat jest oczywiście w opisie tego filmu, do czego gorąco zachęcamy. Zachęcamy do dołączenia do naszej społeczności, gdzie możecie też sugerować nam, jakie tematy mamy podejmować. To dla naszych wspierających oczywiście jest taka możliwość. Zachęcamy też do kontaktu z nami, do komentowania tego filmu, do dzielenia się swoimi opiniami, bo być może macie jakieś uwagi, których my nie zauważyliśmy, może z czymś się nie zgadzacie. Jesteśmy zawsze otwarci na krytykę, na też dobre słowo oczywiście. Na naszym portalu jest przecież mnóstwo polemik, więc jak najbardziej do tego gorąco zachęcamy. Tak jest, gorąco zachęcamy, a na dziś to wszystko. Kacper Kita, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.